Tu brzmi, jak zrozumieć trudności poznawcze u osób z diagnozą schizofrenii. I tutaj jest ten dopisek perspektywa psychologiczna, ponieważ skupię się właśnie na tym aspekcie psychologicznego zrozumienia i wytłumaczenia tego zjawiska. Wiele rzeczy, których tutaj będę mówić, jest wzięte z monografii, której jestem autorem. Schizofrenia, funkcjonowanie poznawcze. Ta monografia lada chwila powinna zostać wydana, więc dla osób, które są tym tematem zainteresowane, to dzisiaj na pewno tylko część rzeczy będę mógł powiedzieć. Można sięgnąć do tej pozycji i więcej rzeczy się dowiedzieć z tego zakresu. Okej. Nie wiedziałem tak za bardzo, jaka będzie grupa, która dzisiaj nas odwiedzi, więc myślę, że dla części osób odpowiedź na pytanie, czym jest schizofrenia, jest może oczywista, ale może dla części jest to pytanie nie tak oczywiste i Państwo mogą tego nie wiedzieć, więc pozwolę sobie bardzo skrótowo powiedzieć, że to jest zaburzenie psychiczne, którego nazwę ukuł Eugen Bleuler, który na początku zeszłego wieku zaproponował nazwę, która miała opisywać rozdzielenie funkcji między osobowością, myśleniem, pamięcią i percepcją, bez takiej przesłanki prognostycznej, czyli bez tego twierdzenia, tak jak wcześniej była demencja precox, która wskazywała na to, że jest to zaburzenie o takim złym przebiegu. Schizofrenia podkreślała to takie rozdzielenie między tymi funkcjami psychicznymi, które można tłumaczyć jako rozszczepienie umysłu. I jeżeli chodzi o etiologię, czyli przyczyny schizofrenii, najprostsza odpowiedź na to pytanie jest taka, że my po prostu nie znamy dokładnie przyczyn schizofrenii, natomiast mamy wiele koncepcji, które je tłumaczą i to są teorie i biologiczne, tak jak genetyczne, biochemiczne, neurorozwojowe, związane z komplikacjami położniczymi, infekcjami wirusowymi w okresie ciąży, jak i koncepcje związane, takie psychologiczne, związane z rolą traumy psychicznej, rolą przywiązania, są koncepcje poznawcze, systemowe. Nie będę wchodzić w szczegóły, co te koncepcje głoszą, natomiast podkreślam, że tych koncepcji jest wiele i żadna z nich nie jest uznawana za tą jedyną, tą, która w pełni opisuje przyczyny schizofrenii. I to, co ja chciałem jeszcze podkreślić, że schizofrenia może mieć pomyślny przebieg i dobre rokowanie, ponieważ jeden ze stereotypów dotyczących schizofrenii głosi właśnie, może nawiązując właśnie do tej koncepcji demencja precox, że schizofrenia jest nieuleczalna, podczas gdy schizofrenia mniej więcej u około 1/3 osób obserwujemy objawy schizofrenii, które po prostu po jednym epizodzie już się więcej nie pojawiają. U 1/3 schizofrenia nawraca, ale w pewnym momencie ustępuje i tylko u 1/3 faktycznie objawy schizofrenii są obserwowane do końca życia. I objawy schizofrenii, tu akurat według DSM-5, tak żeby Państwo nakreślić, to jak się diagnozuje schizofrenię, to diagnozuje się poprzez obecność urojeń, najczęściej takich prześladowczych, omamów, najczęściej w formie głosów, dezorganizacji mowy, na przykład niespójności wypowiedzi, dezorganizacji zachowania, na przykład zachowań katatonicznych, czyli na przykład sytuacji, gdzie dana osoba zastyga, czy objawy negatywne w postaci na przykład małej ekspresji emocji. I te objawy powinny, część z nich przynajmniej, to w zależności od jakiego systemu diagnostycznego, ale powinno występować minimum miesiąc lub 6 miesięcy. Pokazuję też tą listę tych objawów, ponieważ na tej liście nie występują objawy zaburzeń poznawczych. To, co dzisiaj będzie przedmiotem naszego zainteresowania, czyli one nie stanowią kryterium diagnozy schizofrenii, chociaż warto wspomnieć, że ICD-11, czyli nowy podręcznik diagnozy psychiatrycznej, on będzie możliwość opisywania obrazu schizofrenii również poprzez objawy zaburzeń poznawczych. I tak, rozpowszechnienie schizofrenii wynosi około czyli ryzyko wystąpienia wynosi około 1%, czyli w ciągu życia około 1% populacji światowej będzie miało objawy schizofrenii, a w danym momencie mniej więcej około 0,5% populacji ma diagnozę schizofrenii.
co na świecie przekłada się na około 50 milionów ludzi, a w Polsce około 200-400 tysięcy osób, czyli mówimy o potężnej, bardzo dużej, znaczącej grupie osób na całym świecie. Okej. Ja nadając ten tytuł, pisałem o trudnościach psychicznych, no i można zadać sobie pytanie, co to znaczy. Trudności psychiczne pewnie każdy z Państwa może tak zrozumieć w sposób taki laicki. Ja też dałem tą nazwę specjalnie, żeby ona była taka sama przez siebie zrozumiała. Natomiast to, co warto podkreślić, to w przypadku takich analiz naukowych mówimy o zaburzeniach poznawczych. Natomiast to takie tłumaczenie to może być trudności poznawcze. I na czym polegają te trudności poznawcze czy zaburzenia poznawcze? Czy czego mogą one dotyczyć? Dotyczą one mniej efektywnego funkcjonowania w zakresie różnych aspektów naszego poznania. I tu zrobiłem taką tabelkę, która mniej więcej oddaje, o jakich obszarach możemy mówić. To, czym ja się interesowałem, to przede wszystkim przetwarzanie, tak zwane procesy poznawcze, proste procesy poznawcze, takie jak prędkość przetwarzania, uwaga i czujność, pamięć robocza, uczenie się werbalne, uczenie się wzrokowe. Mówimy też o procesach poznawczych, które są złożone, no to na przykład rozwiązywanie problemów czy kompetencje społeczne. W badaniach również się rozróżnia przetwarzanie informacji niespołecznych, czyli na przykład przetwarzanie liczb. Przykładem może być na przykład zadanie, w którym trzeba zapamiętać liczby i cyfry i następnie je odtworzyć od najmniejszej do największej oraz od początku alfabetu do końca i wówczas będziemy mieli miarę pamięci roboczej. Jest to jeden z takich testów, nazywa się LNS, Letter Number Sequencing i ten test mierzy pamięć roboczą w zakresie przetwarzania informacji niespołecznych. Ale obecnie bardzo mocno rozwija się nurt badań nad poznaniem społecznym, czyli przetwarzaniem informacji dotyczących zależności czy dotyczących kwestii społecznych. Wynika to między innymi z tego, że wiele wskazuje, że człowiek ma, można powiedzieć, wbudowane oddzielne zdolności, które są związane z na przykład rozpoznawaniem twarzy, rozpoznawaniem emocji, rozpoznawaniem zależności między ludźmi. Tu jeszcze może dodam czasem, tak jak Państwo sobie pomyślą, każdy z Państwa może pomyśleć sobie o własnych trudnościach poznawczych, każdy je miewa. Ja na przykład pamiętam sytuację, kiedy w jakiejś takiej sytuacji stresowej ktoś mnie spytał o numer telefonu i naprawdę nie byłem w stanie sobie przypomnieć numeru telefonu, chociaż bardzo dobrze go pamiętam, jest to numer, który mam od lat i myślę, że każdy z Państwa może przypomnieć sobie sytuację, w której w danym momencie miał trudności poznawcze, przypomnienia sobie jakiegoś słowa, rozwiązania jakiegoś prostego zadania. To są zjawiska naturalne. Natomiast kiedy te trudności poznawcze się utrzymują w dłuższym czasie, kiedy zaczynają nam utrudniać funkcjonowanie, no wówczas możemy powiedzieć, że to nie są przelotne trudności poznawcze, a mogą mieć one charakter trwały w postaci zaburzeń poznawczych. Okej. To w takim razie zadajmy sobie pytanie, jak często trudności poznawcze jak one są rozpowszechnione wśród osób z diagnozą schizofrenii. I tak, zaburzenia poznawcze generalnie są obserwowane u osób z diagnozą schizofrenii, u osób, które w przyszłości będą miały diagnozę schizofrenii, są obserwowane również już w wieku młodzieńczym czy w wieku dziecięcym. I są one obserwowane również w momencie pojawienia się pierwszego epizodu psychozy i utrzymują się w czasie. To pogorszenie wynosi mniej więcej jedno odchylenie standardowe. Tutaj jest taka metaanaliza, 3 metaanalizy w zasadzie, które pokazują wielkość tego efektu i tu może tylko na tym wskazał sumaryczny wynik metaanalizy i te wielkości efektów to jest w tak zwanych odchyleniach standardowych. Im większa ta wartość, tym większa różnica między osobami zdrowymi a osobami z diagnozą schizofrenii. W tym przypadku te efekty są między 0,9
0,92, a 1,02, czyli około jednego odchylenia standardowego. Gdyby przełożyć ten wynik, tutaj na przykład mamy różnicę w zakresie wielkości efektu w wynikach Weissa, czyli takiego testu do mierzenia poziomu inteligencji. Gdy weźmiemy na przykład wartość 1,1, to przekładając ją na to, jaki odsetek osób doświadcza zaburzeń poznawczych, to możemy powiedzieć, że około 18% osób z diagnozą schizofrenii uzyskuje wyniki charakterystyczne dla osób z upośledzeniem umysłowym, a w przypadku osób populacji ogólnej ten odsetek wynosi 2,3%. W przypadku 23% można powiedzieć, że funkcjonuje w granicznym funkcjonowaniu intelektualnym w porównaniu do 9% populacji ogólnej. I 60% osób można powiedzieć, że funkcjonuje w obszarze normy intelektualnej, podczas gdy populacji ogólnej wynosi ten odsetek 90%. Czyli w populacji ogólnej oczywiście mamy osoby, które mają trudności czy zaburzenia poznawcze, ale u osób z diagnozą schizofrenii one występują częściej. Ale czy to oznacza, że każda osoba z diagnozą schizofrenii doświadcza zaburzeń poznawczych, trudności poznawczych? I odpowiedź brzmi nie, nie jest tak. I w zasadzie w literaturze istnieje taka rozbieżność na temat tego, jak dużo osób doświadcza zaburzeń poznawczych. Ta dyskusja jest wokół tego, jakie przyjąć kryteria, jak to zdefiniować, w jaki sposób to policzyć. No ale można powiedzieć, że uważa się, że te wartości krążą między 75 a 35% osób doświadcza zaburzenia poznawcze. Innymi słowy, między 25 a 65% osób z diagnozą schizofrenii nie doświadcza zaburzeń poznawczych, nie funkcjonuje na poziomie osób, które nie funkcjonują dobrze, czy funkcjonują tak, jakby to przewidywały inne kryteria, takie jak poziom wykształcenia czy wiek. OK, to dalej możemy zadać sobie pytanie, jakie są przyczyny zaburzeń poznawczych. I tutaj jest taki dosyć złożony model, z którego ja może chciałbym w tym momencie zwrócić uwagę na to duże koło, które ma w sobie trzy takie okręgi. W samym środku są biologiczne podstawy zaburzeń poznawczych, czyli innymi słowy, i to wskazuje, że jedną z grup przyczyn zaburzeń poznawczych mają charakter taki właśnie biologiczny. One mogą wynikać z zaburzeń neurorozwojowych mózgu i tutaj można by pewnie nawiązać do tego, co wielu badaczy uznaje, że schizofrenię rozumie czy traktuje jako zaburzenie neurorozwojowe mózgu i w związku z tym to, co jest przyczyną schizofrenii, również jest podstawą zaburzeń poznawczych. Wiemy natomiast, że również farmakoterapia może negatywnie wpływać na funkcjonowanie poznawcze. Niektóre leczenie, nie każde, ale niektóre przyjmowane leki. Również współistniejące choroby somatyczne oraz niska aktywność fizyczna. Ona również może oddziaływać na gorsze funkcjonowanie poznawcze. Ale mamy jeszcze dwie warstwy kolejne. To jest deprywacja stymulacji poznawczej, którą można wiązać z, no, można powiedzieć, z takim aspektem społecznym, na przykład z samotnością, izolacją społeczną, z bezczynnością zawodową, z krótszą edukacją, mało stymulującym środowiskiem. Innymi słowy, można by powiedzieć tak, jeżeli nie ćwiczymy naszej głowy, na przykład uczymy się mniej, krócej, nie wykonujemy pracy, która wymaga od nas intelektualnego rozwoju, jeżeli mamy mało kontaktów z ludźmi, wówczas można by powiedzieć, że ten organ, jakim jest mózg, jest mało ćwiczony i w związku z tym on może funkcjonować poniżej możliwości danej osoby. Podobnie jak z mięśniami, które niećwiczone zaczynają zanikać czy są mniej silne. I kolejna warstwa, którą nazwałbym taką warstwą psychologiczną, może być związana z motywacją, z zaburzeniami motywacji, czyli często, jeżeli nie włożymy energii w to, aby wykonać dane zadanie, nie zmotywujemy się, nie zaangażujemy się, wówczas wykonanie tego zadania będzie mniej efektywne, mimo tego, że nasze możliwości, nasz potencjał jest, jeżeli byśmy się zmotywowali. I drugi powód to jest dystrakcja wewnętrzna, czyli coś takiego, co można by powiedzieć, że wynika z tego, że coś nam wewnętrznie przeszkadza. Na przykład jeżeli się czymś martwimy, to trudno jednocześnie się czymś martwić, na przykład zastanawiać się, co powinniśmy zrobić w danej sytuacji i jednocześnie wykonywać jakieś zadanie.
Okej. Co do tych przyczyn zaburzeń poznawczych, to zaraz przejdę do szczegółów, ale zanim to zrobię, chciałem jeszcze troszkę powiedzieć o konsekwencjach zaburzeń poznawczych. I tak, najpoważniejszą konsekwencją zaburzeń poznawczych jest pogorszenie funkcjonowania społecznego, funkcjonowania w rolach, na przykład w pracy, w szkole, w domu. To może się przejawiać trudnościami, czy w powolnym wykonywaniu jakiegoś zadania, czy w trudności wykonania jakiegoś zadania, trudności również na poziomie takiej organizacji życia codziennego, w postaci tego, żeby zrobić listę zakupów, tego, żeby wypełnić PIT i tak dalej, i tak dalej. I też funkcjonowania niezależnego życia, w tym wykonywanie właśnie obowiązków dnia codziennego. No i funkcjonowania społecznego z członkami rodziny i przyjaciółmi, prawda? Czyli te role, niezależne życie i funkcjonowanie społeczne, ono jest powiązane z zaburzeniami poznawczymi. I to, co chciałbym dodać, że taki ciekawy model, który pokazuje, z jakiego powodu tak się dzieje, że jeżeli mamy na przykład gorszą koncentrację, albo jeżeli na przykład mamy obniżoną łatwość w uczeniu się, z jakiego powodu to się przekłada na nasze mniej efektywne funkcjonowanie społecznego. No i tu odpowiedź pada taka, że pewną dużą część tego związku między neuropoznaniem, czyli tymi funkcjami poznawczymi, które wspominałem, a funkcjonowaniem jest poprzez social cognition, czyli poznanie społeczne. Innymi słowy, poznanie społeczne to jest to, o czym wspominałem. To jest zdolność do rozumienia, rozpoznawania twarzy, rozumienia relacji między ludźmi, rozumienia złożoności sytuacji społecznych. I wygląda na to, że wiele badań, to jest metaanaliza, podsumowanie, 14 badań z 15 badań, które zostały wykonanych, wykazało, że poznanie, takie neuropoznanie, jego związek z funkcjonowaniem społecznym jest mediowany poprzez właśnie zaburzoną poznanie społeczne. Innymi słowy, zaburzenia poznawcze są związane, czy też można powiedzieć, że prowadzą do zaburzeń funkcjonowania w zakresie takiego poznania społecznego i to w efekcie prowadzi do gorszego takiego funkcjonowania na co dzień. Okej. Zanim przejdę do psychologicznych i społecznych wyjaśnień zaburzeń poznawczych, chciałbym zwrócić uwagę na biologiczne korelacje zaburzeń poznawczych. I wiemy z literatury, że istnieje kilka obszarów w mózgu, które wykazują związek z wykonywaniem zadań poznawczych. Ja nie będę wchodził w szczegóły, a bardziej chciałem zwrócić tylko uwagę na wielkość tych efektów. Że te efekty, te osoby, które troszkę znają się na statystyce, czyli wielkość efektu tutaj beta, którą można przekładać jak korelacja R. Pearsona, to są wartości, które należy uznać za małe, między 0,1 a 0,27. Tu jest podsumowanie tych efektów. Co to znaczy? To znaczy, że faktycznie wykazujemy, badania pokazują, że na przykład, żeby tu nie być gołosłowny, na przykład grzbietowo-boczna część kory przedczołowej jest powiązana z funkcjonowaniem funkcji zarządczych pamięci roboczej i pamięci epizodycznej. Czy na przykład tutaj mamy funkcjonowanie hipokampa z ogólnym wynikiem w bateriach testów i tak dalej, i tak dalej. Wychodzą związki między tymi dwoma miarami, tymi dwoma zmiennymi, ale one są małe. Mówię to dlatego, ponieważ te wartości będę potem zestawiał z tymi wartościami, które uzyskujemy dla miar psychologicznych. Okej, to w takim razie teraz przejdźmy do odpowiedzi, próby takiego psychologicznego rozumienia zaburzeń poznawczych u osób z diagnozą schizofrenii. I tak, są 3 potencjalne grupy psychologicznych źródeł zaburzeń poznawczych u osób z diagnozą schizofrenii. To już troszkę o tym powiedziałem. Dystrakcja w trakcie wykonywania zadania, deficyt stymulacji poznawczej, zaburzenia motywacji. To wszystko powinno się wiązać z zaburzeniami poznawczymi, w tym dotyczących funkcji wykonawczych, pamięci roboczej, uwagi, uczenia się, rozwiązywania problemów. I tak, w pierwszej kolejności pokażę badanie, którego jestem współautorem, które pokazywało taką mediacyjną rolę martwienia się, czyli takiej zmiennej psychologicznej, która tłumaczyłaby zaburzenia poznawcze. Otóż
czyli zaburzenia poznawcze i tu wiąże z dystrakcją w trakcie wykonywania zadania. Jedną z taką dystrakcji może być martwienie się. Martwienie się to jest taka poznawcza komponenta lęku, czyli wszelkiego rodzaju myśli, które nam przychodzą do głowy wtedy, kiedy zaczynamy rozważać zazwyczaj negatywne konsekwencje jakichś sytuacji, zachowań, które nas czekają w przyszłości. Staramy się rozwiązać. Na przykład wykonując zadanie poznawcze, możemy się w tym samym czasie, wykonując jakieś zadanie poznawcze, na przykład martwić, czy wyłączyłem kuchenkę gazową i czy nie powinienem szybko tam wracać i w sumie co zrobić, jeżeli ta kuchenka cały czas jest włączona, prawda? Jest to przykład martwienia się, które może następować w trakcie wykonywania zadania. I jest taka teoria Michaela Eysenka, teoria wydajności przetwarzania, która głosi, że martwienie się powoduje zmniejszenie się efektywności funkcjonowania pamięci roboczej. I wpływ ten jest przede wszystkim na funkcje wykonawcze, w tym przerzutność uwagi, selektywną uwagę i inhibicję, czyli zatrzymywanie nieistotnych bodźców. I aby przetestować tą koncepcję, przebadaliśmy 20 osób z diagnozą schizofrenii, 28 osób zdrowych i te osoby wypełniły skalę, w której między innymi była skala martwienia się w trakcie wykonywania zadania oraz takie zadanie poznawcze, które nazywa się Attention Network Test, które polega na tym, że należy nacisnąć na klawiaturze strzałkę w kierunku, którym jest centralny bodziec. Na przykład tym centralnym bodźcem tutaj jest strzałka w lewą stronę, a tutaj w prawo. I to jest bodziec, który jest zgodny, czyli ta strzałka jest w tym samym kierunku, co otoczenie. W tym przypadku jest niezgodny z otoczeniem, czyli środkowa strzałka jest w przeciwnym kierunku. I to zadanie się uznaje za zadanie trudniejsze, ponieważ wymaga zahamowania naturalnej opcji, naturalnej reakcji, żeby zareagować tam, gdzie większość strzałek pokazuje, tylko w przeciwnym kierunku. Jest to jedna z miar funkcji zarządczych, właśnie takiej zdolności do hamowania takiej odpowiedzi naturalnej. No i co nam wyszło z tego badania? Wyszło nam z tego badania, że związek między grupą, czyli przynależność do osób z diagnozą schizofrenii lub grupy kontrolnej, do kontroli tej poznawczej, tego hamowania, tego Attention Network Test jest na poziomie 0,29, istnieje taka korelacja, a korelacja ta jest mediowana poprzez poziom martwienia się. Innymi słowy, osoby z diagnozą schizofrenii bardziej się martwiły w trakcie tego wykonywania zadania i to korelowało z gorszym wynikiem w teście, tym Attention Network Test. W związku z tym, jak ten wynik należy rozumieć, można powiedzieć, że osoby z diagnozą schizofrenii to są osoby, które bardziej się martwią w trakcie wykonywania zadań, są bardziej podatne na to, aby myśleć nad rzeczami, które nie są związane bezpośrednio z wykonywaniem zadania i następnie to może tłumaczyć, dlaczego w tych testach te wyniki były niższe. I jest to jeden z psychologicznych mechanizmów wytłumaczenia tego efektu. Natomiast to, co warto zwrócić uwagę, badanie to nie wykazało, czy to jest zależność, tak jak tutaj pokazana, czyli od martwienia się do wyników w teście poznawczych, bo może być w drugą stronę. To nie było badanie eksperymentalne, to było badanie korelacyjne. W związku z tym przeprowadziłem kolejne badanie, gdzie badałem z kolei wpływ martwienia się na funkcjonowanie pamięci roboczej i wzrokowo-przestrzennej, czyli to jesteśmy cały czas w tym samym temacie, tylko tutaj chciałem to już wykazać w sposób eksperymentalny. I tak, jedyny eksperyment, który na ten temat istniał, nie wykazywał takiego efektu. Było to badanie Freemana, w którym przebadano 67 osób z diagnozą schizofrenii i tam takiego efektu nie uzyskano. Postanowiłem, że wykonam eksperyment ponownie, ale go poprawię. Było to badanie, w którym ostatecznie w tych analizach wziąłem pod uwagę osoby, które mają większą tendencję do martwienia się, ponieważ można by uznać, że manipulacja, która nie była jakoś bardzo silna, może zadziałać tylko na te osoby, które mają wysoką tendencję do martwienia się. Takich osób było 41, a osób z grupy kontroli 35. I osoby były losowo przydzielone do 3 warunków badania: indukcji martwienia się, redukcji i warunku neutralnego. I ta indukcja martwienia polegała na tym, że na tak zwanej metodzie katastrofizacji, czyli ta osoba wypełniała różne, czym się zazwyczaj martwi i pomocnik eksperymentatora proponował, aby myśleć o tych właśnie zmartwieniach.
I osoby wypełniały kwestionariusz ten sam, co wtedy, martwienia się jako stanu oraz tendencji do martwienia się i były trzy zadania poznawcze. I faktycznie w tym badaniu, ale nie w odniesieniu do każdego z testów poznawczych, wykryliśmy, że osoby w warunku indukcji martwienia się to były osoby, które faktycznie się bardziej martwiły, czyli ta efektywność manipulacji była zachowana, czyli te osoby faktycznie się bardziej martwiły. Wykazaliśmy to i następnie wykazaliśmy, że osoby w warunku indukcji martwienia się w sposób istotnie statystycznie mniej efektywny wykonały zadanie na pamięć roboczą, tak zwany test LNS, Letter Number Sequencing, o którym dzisiaj wspominałem. Jaki wniosek z tego badania jest? Wniosek jest taki, że to badanie wskazuje, że wśród osób z diagnozą schizofrenii i osób zdrowych, które mają wysoką tendencję do martwienia się, manipulacja doprowadziła do gorszego wykonania jednego z testów. Czyli to badanie pokazuje, że to jest nie tylko związek, ale że faktycznie martwienie się wpływa na gorsze funkcjonowanie poznawcze. Ograniczeniem tego badania z kolei było to, że to była grupa mieszana ostatecznie, ponieważ ona była dosyć mała, więc dalsze są badania konieczne, jeżeli chodzi o to, czy może nie ma jakichś różnic między osobami z diagnozą schizofrenii i osobami bez takiej diagnozy. Kolejne trzecie badanie dotyczy psychologicznych i społecznych korelatów efektywności funkcji wykonawczych. I to było badanie, w którym starałem się dosyć szeroko uwzględnić wszystkie trzy te grupy, te dwie psychologiczne, czyli dystrakcje w trakcie wykonywania zadania, deficyty stymulacji poznawczej i zaburzenia motywacji w jednym badaniu. Badanie uwzględniało wyniki od 92 osób z diagnozą schizofrenii, 8 osób bez diagnozy psychiatrycznej. I tak, po pierwsze, tu jest dosyć dużo zmiennych, ja może o każdej tak szczegółowo nie będę mówił, ale pokażę, że one są pogrupowane. Dystrakcja wewnętrzna to jest pierwsza ta grupa, zaburzenia motywacji to jest druga grupa, deprywacja stymulacji poznawczej trzecia grupa. I w pierwszej kolejności wykazuję, że osoby z diagnozą schizofrenii we wszystkich tych miarach tutaj, które są, uzyskują istotnie statystycznie różne wyniki od osób zdrowych. Tu jest tak zwana wielkość efektu, gdzie się uznaje, że powyżej 0,8 to jest wielkość efektu duża, powyżej 0,5 umiarkowanie duża, a powyżej między 0,2 a 0,5 mała. Więc Państwo mogą sobie tutaj to obejrzeć, że na przykład martwienie się jako stan było umiarkowanie większe u osób z diagnozą schizofrenii niż u osób zdrowych na przykład. Wiemy też, że osoby z diagnozą schizofrenii są bardziej neurotyczne, mają więcej objawów lęku i to w sposób duży, mają większe nasilenie, przeszłość negatywna, to jest taka zmienna, takie skupianie się na negatywnych doświadczeniach z przeszłości. I tutaj wiemy, że te osoby również mają taką większą tendencję niż osoby z grupy kontrolnej. Również traumatyczne doświadczenia. Wiemy, i to jest bardzo taki już ustalony wynik empirycznie, że osoby z diagnozą schizofrenii doświadczyły więcej traumatycznych wydarzeń w dzieciństwie niż osoby zdrowe. Ta wielkość efektu jest duża. Czyli to są te zmienne z dystrakcji wewnętrznej, zaburzenia motywacji. Wiemy, że też te osoby mniej się angażowały w te zadania. Widać, że te efekty są mniejsze, tu ujemne wartości w sposób mały lub umiarkowany i w sposób nieco większy osoby te mają taką fatalistyczne spostrzeganie rzeczywistości. Oraz deprywacja stymulacji poznawczej pogrupowana w takie wyniki jak samotność. Te osoby są znacząco bardziej samotne niż osoby z grupy kontrolnej oraz mają mniej kontaktów społecznych. Ok, czyli wiemy, że osoby z diagnozą schizofrenii istotnie statystycznie różnią się od osób zdrowych. No dobrze, ale jaki to ma związek z funkcjonowaniem poznawczym, z trudnościami poznawczymi? I spójrzmy tutaj, tu jest ta tabela korelacji, związku między różnymi miarami poznawczymi, a tymi zmiennymi psychologicznymi. Ja tu jeszcze podkreślę jedną rzecz, że to są wyniki przeprowadzone na całej grupie, czyli grupie osób zdrowych i osób z diagnozą schizofrenii, czyli 92 plus 138, ale w tej analizie dokonałem kontroli przynależności do grupy. Ponieważ gdybym zrobił tabelę, w której tej kontroli by nie było, to prawie wszystko byłoby skorelowane, ale wynikałoby to z tego, że osoby z diagnozą schizofrenii mają niższe wyniki w testach poznawczych oraz wyższe wyniki, czy różne wyniki w tych testach zmiennych psychologicznych.
Więc ta kontrola powoduje, że oddzielamy od tego sam fakt, czy dana osoba jest w grupie klinicznej, czy w grupie kontrolnej. I tutaj widzimy, że część tych hipotez się potwierdziła. To są efekty zazwyczaj małe, ale istotne statystycznie. Tutaj właśnie widzimy, że martwienie się wykazuje taki związek, objawy wytwórcze jako stan, objawy lęku, zaangażowanie, teraźniejszość fatalistyczna. Tutaj, jeżeli chodzi o deprywację stymulacji poznawczej, nie wykazałem żadnych efektów. I tutaj takie podsumowanie, taki troszkę jak ktoś by zadał sobie pytanie, no dobra, jak duży jest ten efekt tych zmiennych psychologicznych? To tutaj jest taka analiza, w której pokazuje różnicę między grupą kliniczną a grupą osób zdrowych w zakresie zmiennych tych poznawczych, w momencie, gdy kontroluje wyłącznie zmienne socjodemograficzne, czyli wiek, płeć, wielkość miejscowości zamieszkania. Ponieważ one również potencjalnie mogą być skorelowane z funkcjonowaniem poznawczym i widzimy, że te efekty są od takich umiarkowanych do dużych. A tu jest takie podsumowanie, wskaźniki poprawności, wskaźniki szybkości. One pokazują dużą różnicę między tymi grupami. A następnie dokonałem analizy wybranych, te, które były najbardziej istotne, zmiennych społeczno-psychologicznych, czyli zmiennych, które są tutaj wymienione, one były kontrolowane i następnie analizowałem różnice między grupą kontrolną i grupą kliniczną. I co się okazywało? Wszędzie te wielkości różnic spadały, były mniejsze. Wręcz można by powiedzieć, że duże różnice w zakresie tych wyników spadają do wartości umiarkowanych, z wartości w pobliżu 1 do wartości w pobliżu 0,6. Czyli innymi słowy, to jest argument, który mówi tak, jeżeli osoby z diagnozą schizofrenii mniej by się martwiły, miałyby bardziej takie pozytywne nastawienie do wykonywania zadań, gdyby przeżywałyby mniej lęku, gdyby miały mniej objawów psychotycznych i tak dalej, te zmienne tu każdorazowo można by przeanalizować, wówczas wykonywałyby te zadania poznawcze w sposób umiarkowanie mniej efektywny niż osoby z grupy kontrolnej. I tutaj dokonałem jeszcze różnych analiz mediacyjnych, które bezpośrednio pokazywały, jak przynależność do danej grupy jest powiązana z daną zmienną poznawczą i jaka zmienna ten związek mediuje. I tu pozwolę sobie może w taki przyspieszony sposób pokazać właśnie, że te efekty są na przykład dla martwienia się jako stanu, że przynależność do grupy, związek z wynikiem w teście antysakady jest mediowany przez martwienie się jako stan, tutaj przez objawy wytwórcze, czyli tak zwane objawy pozytywne schizofrenii, to są przede wszystkim urojenia oraz omamy słuchowe. Tutaj mamy przeszłość negatywną, też taka zmienna, która mediowała ten związek. I tutaj to, co w tym badaniu też takie było dodatkowo nowe, czego w literaturze nie ma, to co jest bardzo zastanawiające, badania nie wykazują związku między objawami, chociaż tutaj akurat mi wyszło, ale generalnie metaanalizy nie wykazują związku między objawami wytwórczymi, na przykład omamami słuchowymi czy urojeniami, a wykonywaniem zadań poznawczych. To jest bardzo zaskakujące, bo ja na przykład na ćwiczeniach prowadzę ze studentami takie zadanie polegające na tym, że ktoś komuś mówi coś do ucha, a ta osoba ma wykonywać jakieś proste zadanie. Okazuje się, że to znacząco negatywnie wpływa na poziom wykonania takiego zadania. Dosyć oczywistym jest, że gdyby ktoś do Państwa teraz, którzy mnie słuchają, ktoś do Państwa do ucha by coś mówił, często osoby z diagnozą schizofrenii słyszą na przykład głosy. To mogą głosy, które traktują tak, jakby ktoś faktycznie do nich mówił, które czasem są to głosy sympatyczne, bo mogą być to głosy przyjacielskie i przyjazne, ale w większości przypadków są to głosy takie bardzo przykre. Czasem są to przekleństwa, czasem jakieś oskarżenia, czasem jakieś komentarze. Na przykład głosy komentujące mogłyby brzmieć: siedzisz teraz i słuchasz, co ty tutaj robisz, i takie głosy, które są traktowane tak, jakby ktoś do nas mówi. Proszę sobie wyobrazić, jakby to wpłynęło na Państwa możliwość rozumienia tego, co ja teraz mówię. I w literaturze
takiego efektu nie wychwycono i jedną z myśli, którą miałem, hipotezę, którą stawiałem, to była taka, że te badania dotyczą objawów wytwórczych, ale traktowanych tak, jak są zazwyczaj mierzone, czy one występują w ciągu ostatniego tygodnia. Natomiast to jest kwestionariusz bieżącego doświadczenia, który badał, czy dana osoba ma objawy takie wytwórcze w momencie wykonywania zadania, prawda? I te osoby wypełniały taki kwestionariusz, w tym na przykład zauważyłem coś niepokojącego, głosy utrudniały mi koncentrację, widziałam coś niedostępnego dla innych, słyszałam głosy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i okazywało się, że faktycznie te wyniki w tym kwestionariuszu korelują z wykonywaniem zadań poznawczych wybranych i w tym przypadku mediowały związek między przynależnością do grupy, a wykonywaniem testu, tak zwanego, który się nazywa TMTB, badający pamięć roboczą. I tu kolejna zmienność teraźniejszość fatalistyczna, ona również pełniła rolę takiego mediatora. OK. To było badanie numer 3 i to będzie teraz ostatnie badanie numer 4. Metaanaliza związku między lękiem a funkcjami zarządczymi. Otóż razem z moim magistrantem Antonim Korczakiem, który jest pierwszym autorem w tym badaniu, które opublikowaliśmy, postawiliśmy sobie pytanie dotyczące tego, co w literaturze, w jaki sposób można podsumować wyniki dostępne w literaturze na temat związku między lękiem a funkcjami zarządczymi. W literaturze istnieje metaanaliza, która dotyczy szeroko takiego związku między lękiem a funkcjami zarządczymi pamięcią roboczą, napisana przez Tima Morana. I ta metaanaliza faktycznie wykazała, że taki związek istnieje, jest on związkiem małym i istotnym statystycznie. Natomiast badania te pomijały bądź nie uwzględniały badań osób z diagnozą schizofrenii. I tu skupiliśmy się tylko i wyłącznie na tej grupie osób. I co nam wyszło? Otóż wyszło nam, że po pierwsze, jak zrobiliśmy w pierwszym kroku metaanalizy, ten efekt okazał się nieistotny. No i zaczęliśmy zwracać uwagę dlaczego. I się okazało, że jeden z testów jest tak zwanym outlierem, czyli wynikiem, który pokazuje korelację w odwrotnym kierunku niż wszystkie inne. To był tak zwany test WCST, Wisconsin Sorting Cards Test. Jest to test, który jest specyficzny, ponieważ on jest wykonywany przez klinicystę i wymaga dużych od niego umiejętności. I jedna z hipotez była taka, dlaczego te efekty były w drugą stronę, czyli odwrotna zależność była, czyli im większy lęk, tym lepsze wykonanie tego testu. No, nie mamy argumentów empirycznych, które by pokazywały, dlaczego tak wyszło, ale faktycznie był to wynik taki rozbieżny. Jedna z hipotez brzmiała tak, że to jest test, który wymaga dużego kontaktu między klinicystą a osobą badaną i na przykład klinicysta, widząc osobę w lęku, może w jakiś sposób nawet intuicyjny czy w sposób taki niewerbalny pomagać czy wspierać taką osobę. Ale to jest taka hipoteza, która oczywiście wymagałaby dalszych analiz. W każdym razie za uzasadnione uznaliśmy wykluczenie tego jednego testu, czyli to pierwsze badanie K to jest liczba badań, I to jest ilość korelacji i N liczba osób badanych. Wykluczyliśmy jedno badanie, które miało właśnie ten test WCST i wówczas mieliśmy już 9 badań, 57 korelacji i 458 osób badanych i wówczas uzyskaliśmy istotny statystycznie niski związek między funkcjami zarządczymi a lękiem. I jak zrobiliśmy jeszcze dodatkowe analizy, okazało się, że ten związek przede wszystkim on jest troszkę nawet wyższy, gdy uwzględnimy miary lęku jako stanu. Wówczas ten efekt jest nieco większy. W momencie, kiedy uwzględnimy lęk jako cecha, ten związek staje się nieistotny statystycznie. OK, to postaram się teraz odpowiedzieć na tytułowe pytanie, jak rozumieć trudności poznawcze u osób z diagnozą schizofrenii i skupię się przede wszystkim na tej perspektywie psychologicznej. To tak, można by powiedzieć, że obecnie nie mamy wystarczającej bazy empirycznej, aby rozstrzygnąć, jaki rodzaj mechanizmu przeważa w procesie pojawiania się i utrwalania zaburzeń poznawczych u osób z diagnozą schizofrenii. Czy są to mechanizmy o naturze biologicznej, czy psychospołecznej.
Natomiast dane, które już mamy, wskazują, że mechanizmy psychologiczne i społeczne są częściowo odpowiedzialne za obserwowane zaburzenia poznawcze u osób z diagnozą schizofrenii, a efekty, wielkości tych efektów są porównywalne dla tych miar, które są związane ze zmiennymi biologicznymi. Tak jak Państwu pokazywałem, ten związek między różnymi wielkością na przykład struktur poznawczych, czy funkcjonowaniem struktur poznawczych w mózgu, a testami poznawczymi, te efekty były w podobnym zasięgu między 0,1 a 0,27. To jest, czyli takie efekty, które można by uznać za małe bądź umiarkowane. Podobnie jest w przypadku miar psychologicznych. Czyli innymi słowy, ta część społeczna jest istotnym, ważnym korelatem zaburzeń poznawczych, podobnie jak na ten moment, przynajmniej z punktu widzenia empirycznego, zaburzenia, przyczyny takie biologiczne. Dodałbym jeszcze taką rzecz, że oczywiście większość tych badań ma charakter korelacyjny. W związku z tym nie można wykluczyć w niektórych przypadkach, że te związki są w drugą stronę, że osoby na przykład z trudnościami poznawczymi przeżywają więcej lęku. Natomiast są pojedyncze doniesienia, które są prowadzone wśród osób z różnych, między innymi w populacji ogólnej, które pokazują eksperymentalnie wywoływany lęk prowadzi do gorszego wykonywania zadań poznawczych. Również koncepcja Eysenka podkreśla, że to lęk wywołuje gorsze funkcjonowanie poznawcze, a nie gorsze funkcjonowanie poznawcze prowadzi do lęku. Również badanie, jedno, które Państwu przedstawiłem, wskazywało, że wśród osób o dużej tendencji do martwienia się, to właśnie eksperymentalnie wywołane martwienie się doprowadziło do gorszego funkcjonowania pamięci roboczej. A zatem osoby z diagnozą schizofrenii istotnie różnią się od osób z grup kontrolnych jakby w zakresie bardzo wielu zmiennych psychologicznych. Te osoby są bardziej neurotyczne, lękowe, mają więcej objawów psychotycznych, mają bardziej fatalistyczne nastawienie do świata, mniej się angażują w wykonywanie zadań, są mniej zmotywowane, doświadczają mniejszej stymulacji poznawczej. I w związku z tym można by postawić silną taką hipotezę na podstawie tych badań i w zasadzie wielu lat mojej pracy, które jest podsumowane w książce, monografii, którą Państwu na samym początku pokazałem, że prawdopodobnymi przyczynami, a z pewnością korelatami zaburzeń poznawczych są wewnętrzne dystraktory, na przykład martwienie się, emocje takie jak lęk czy smutek, niewielka stymulacja poznawcza środowiskowa, chociaż tutaj dowody empiryczne, te, które zebrałem, są znacząco słabsze i wydaje mi się, że to jest taki obszar, który wymaga dalszych badań, chociaż są doniesienia w literaturze, które by to sugerowały, że na przykład samotność może negatywnie wpływać na funkcjonowanie poznawcze, oraz zaburzenia poznawcze, zaburzenia motywacji, które w tych moich badaniach zostały wykazane, że fatalistyczna teraźniejszość czy małe zaangażowanie w zadanie koreluje z gorszym wykonywaniem zadań poznawczych. OK, widzę, że się zmieściłem dokładnie w czasie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę w tej części mojego wystąpienia, czyli prezentacji, i pozwolę sobie teraz oddać Państwu, oddać głos, przeznaczyć czas na Państwa pytania. Ja teraz może przestanę tutaj udostępniać. I zapraszam do dyskusji, do pytań, do komentarzy. Tutaj widzę, że na czacie się coś pojawiło. Tak, tutaj są pytania, ale natury technicznej, więc ten wykład będzie dostępny na kanale YouTube. Bardzo się z tego cieszę. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, komentarze, może też refleksje na temat tego, to zachęcam. Mogą Państwo tutaj na czacie napisać, bądź włączyć mikrofon i zadać pytanie bezpośrednio. Czy Pan mnie słyszy? Słyszę. Akurat tak trochę przypadkowo słucham Pana wykładu, bo mnie córka prosiła, żeby ewentualnie nagrać Pana wykład, ale widzę, że jest nagrywany. Ja się nie zajmuję psychologią, ale zainteresowała mnie jedna rzecz. Pan robi dość rozległe takie badania statystyczne. Czy w swoich badaniach używa Pan metod wielowymiarowych, na przykład korelacje kanoniczne, analiza składowych głównych, czy analiza korelacji ścieżkowych?
W tych badaniach, które wymieniłem, tych miar nie wykorzystywałem, więc taka byłaby odpowiedź. Tak, bo wydaje mi się, że te analizy wielowymiarowe mogłyby jeszcze trochę rzeczy wnieść na te pytanie. To taka uwaga, może z tego tytułu, że się trochę zajmuję statystyką, w związku z tym pomyślałem, że panu taką myśl podrzucę. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytania, komentarze, refleksje? Halo. Halo, słucham, słyszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo dużo było o przyczynach, objawach związanych z zaburzeniami funkcji poznawczych. I mam takie pytanie, czy były jakieś badania, jeśli tak, to jakie dotyczące wpływu na przykład jogi, ćwiczeń relaksacyjnych, czy oddechowych, czy medytacyjnych na redukcję zaburzeń funkcji poznawczych? Bardzo fajne pytanie, a cieszę się dlatego, że jedna z moich magistrantek właśnie podejmuje ten temat, robi taką metaanalizę na ten temat. I to ciekawe akurat, że tutaj badań jest sporo w ogóle i one są wręcz podsumowane właśnie już w metaanalizach. Wpływ aktywności fizycznej, w tym jogi, różnego rodzaju właśnie aktywności fizycznej na funkcjonowanie poznawcze, w tym osób z diagnozą schizofrenii. I faktycznie, tak jak tutaj w tym modelu, który pokazywałem, jedną ze zmiennych była aktywność fizyczna. Ja faktycznie ją tam umieściłem nie bez kozery, ponieważ badania wykazują, że większa aktywność fizyczna koreluje z lepszym wykonywaniem zadań poznawczych. I to, co ciekawe, to co najważniejsze, to efekty te są tworzone w modelu eksperymentalnym, czyli w sposób losowy osoby są dobierane do grupy, która przez jakiś czas ma wykonywać zadania, jakieś ćwiczenia fizyczne, na przykład też wykonując jogę. Druga grupa tego nie wykonuje i następnie dokonuje się pomiaru ponownego po jakimś czasie, czyli to jest taki model naukowy, w ramach którego możemy sprawdzić zależności przyczynowo-skutkowe. I te badania pokazują, że faktycznie to działa, więc uważam, że to powinno być jednym z naturalnych elementów, właśnie, jeżeli chodzi o programy pomagania osobom z diagnozą schizofrenii, też w zakresie funkcji poznawczych. Coś pan chciał dodać jeszcze, tak? Tak. Bo jest tak, że yoga i wszelkiego typu aktywność fizyczna zwiększają wydzielanie kwasu GABA, tak? Gamma-aminomasłowy. Ten kwas odpowiada też za redukcję doznaczną lęku, różnych objawów lękowych czy depresyjnych, i też jest związany z motywacją, tak? Czy nastawieniem do siebie, do świata. Więc myślę, że tutaj tego typu aktywność fizyczna czy ćwiczenia fizyczne mogą mieć bardzo duże znaczenie w celu właśnie redukcji czy zmniejszenia tych objawów właśnie lękowych, depresyjnych. Dokładnie tak. Myślę, że pan strzela w punkt. Dodam jeszcze tak, co ciekawe, przynajmniej na podstawie tego, co ja czytałem, co ciekawe, mało jest badań albo prawie nie ma doniesień, które właśnie wskazywałyby na mechanizm, który tłumaczyłby ten związek. W literaturze, na przykład w jednej z tych pozycji wskazuje się na białko, które się nazywa BDNF, to jest takie białko, które bierze udział w neurogenezie i stąd to umieściłem w tej części takiej biologicznej, czyli że większa aktywność fizyczna poprzez zwiększenie tego białka BDNF może prowadzić do większej neurogenezy i w związku z tym lepszego funkcjonowania poznawczego, ale to była tylko hipoteza postawiona przez badaczy bez potwierdzenia empirycznego. Natomiast moje myśli zdecydowanie szły również w kierunku takich psychologicznych mechanizmów, które mogą tłumaczyć to, co pan wspomniał, chociaż też pan wspominał tu o takim biologicznym mechanizmie, ale takim pośrednim, czyli że funkcjonowanie poznawcze może być poprawione poprzez to, że osoba się na przykład bardziej uspokoi, będzie mniej lękowa, czy będzie mniej martwiąca się. Już i drugą rzecz, którą pan wspomniał,
to dokładnie jest to, w jaki sposób ja myślę, że uprawianie sportu może również zwiększać motywację do jakiejkolwiek aktywności, w tym motywację do wykonywania zadań poznawczych. Więc wydaje mi się, w przyszłości powinny powstać właśnie takie publikacje, które wskazywałyby, wiemy już, faktycznie wygląda na to, że sport działa, ale nie wiemy na funkcjonowanie poznawcze, ale dalsze pytanie jest, w jakim to jest mechanizmie? Co sprawia, co jest takiego w sporcie, że prowadzi to do lepszego wykonywania zadań poznawczych? I to dodam może taką drobną uwagę, ale faktycznie ja sam jestem osobą, która sam uprawiam sport w postaci biegania bądź spinaczki stołkowej. I mam wrażenie, że zwłaszcza bieganie teraz się zrobiło takie dosyć popularne i często miałem takie myśli, że patrząc na badanie, to jednym z takich ważnych czynników leczących u osób z diagnozą na przykład schizofrenii na oddziałach psychiatrycznych, ja przez kilka lat pracowałem między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, powinny być właśnie takie oddziaływania o charakterze sportowym, które faktycznie też na wielu oddziałach mają miejsce, ale te dane empirycznie wskazują, że to jest jeden z takich ważnych, istotnych sposobów pomagania tej grupie osób. No i to jest świetne uzupełnienie właśnie tego leczenia szpitalnego, farmakoterapii. Dokładnie. Czy ma jeszcze taki w ogóle wymiar, właśnie jak pan mówi pozaszpitalny, ja bym powiedział taki wymiar, oddzielenia, pomagania osobom z diagnozą psychiatryczną wyłącznie od metod takich stricte medycznych, prawda? Czyli taki sposób pozytywny. Można powiedzieć, że każdemu z nas sport by pomógł, albo większości z nas w jakimś zakresie, bo wiemy na przykład, że to, co pan wspomniał, i to też są metaanalizy, które pokazują związek od 0,3 do 0,5 między aktywnością fizyczną a nasileniem objawów depresyjnych i lękowych, więc wiemy, że sport pomaga, wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne, więc sport jest jak najbardziej naturalną metodą i taką mam wrażenie o takim zabarwieniu pozytywnym pomocy osobom z diagnozą psychiatryczną. No i farmakoterapia, wiadomo, jest też związana z wieloma niekorzystnymi skutkami ubocznymi, których w jodze jest, nie ma, albo jeśli są, no to w bardzo małym stopniu, tak, co uważam. Ja pewnie myślę w takim kategoriach, że w przypadku wielu trudności warto myśleć w kategoriach wielu różnych oddziaływań, prawda? Czyli warto łączyć różnego rodzaju sposoby, no bo oprócz oczywiście takich psychologicznych metod, czyli pan wspomniał o farmakoterapii, mówimy teraz o sporcie, oczywiście psychoterapia jest taką naturalną metodą pomocy tej grupie osób, ale z takich, bym powiedział, aktywności jeszcze poza tymi, które wymieniono, to jest w ogóle kontakt międzyludzki, funkcjonowanie wśród ludzi. No ale dobrze, żeby nie schodzić z tematu trudności poznawczych, bo troszkę wyszliśmy na taki szerszy temat w ogóle pomocy osobom z diagnozą schizofrenii. Jakieś jeszcze pojawiają pytania. Mamy jeszcze chwilkę, jeżeli chodzi o trudności poznawcze czy zaburzenia poznawcze. Zachęcam do pytań, komentarzy. Tutaj coś się chyba na czacie pojawiło, zobaczę. Aha, tu jest, w jakim stopniu pana zdaniem rozumiemy schizofrenię, leczenie, mechanizmu działania, neurobiologię, psychologię? To pytanie jest bardzo szerokie i wychodzące ponad chyba to, co jest przedmiotem naszej rozmowy, więc bardzo krótko powiem, nawiążę może do tego wstępu, który zrobiłem. Ja uważam, że można powiedzieć, że w zależności właśnie, czy uznamy, że szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta, można powiedzieć, że bardzo dużo rzeczy nie wiemy, a jednocześnie bardzo dużo rzeczy już wiemy. Jeżeli chodzi o rozumienie schizofrenii, wiemy na przykład, że leki oddziałujące właśnie na neurotransmitter, jakim jest dopamina, faktycznie w szybkim stopniu redukuje wiele objawów, przede wszystkim pozytywnych, bo już troszkę gorzej z objawami negatywnymi. Wiemy, w jaki sposób, na przykład jednym z tematów, którym się też interesuje, to jest stygmatyzacja i autostygmatyzacja, czyli różnego rodzaju procesy społeczne, w jaki sposób mogą wywoływać, czy też może nasilać gorsze funkcjonowanie społeczne, a jednocześnie wiele nie wiemy w tym znaczeniu, że nie znamy w pełni przyczyn schizofrenii. Większość badań ma charakter taki korelacyjny i nie znamy w pełni takiego mechanizmu, który prowadzi od danej przyczyny do efektu, więc
Więc jest wiele pytań jeszcze, czy wiele obszarów takich niejasnych. Okej, mamy jeszcze, tak patrzę, 2 minutki. Może ktoś jeszcze ma jakieś pytanie, jakiś komentarz, a może jakąś refleksję po tym, co Państwo usłyszeli. Okej, nie widzę, nie słyszę. W takim razie chciałbym Państwu bardzo podziękować za udział w tym dzisiejszym spotkaniu. Cieszę się, że znaleźli Państwo czas, żeby posłuchać na temat schizofrenii i zaburzeń poznawczych obserwowanych wśród osób z diagnozą schizofrenii. No i w takim razie życzę Państwu wszystkiego dobrego. W tym momencie zatrzymajmy się. Dziękuję bardzo.